Witam Was, moi drodzy, w dzisiejszym materiale. Będzie to trochę nieco inny materiał, ponieważ jak dobrze widzicie i wiecie z moich kanałów społecznościowych, jestem w tym momencie w Dubaju. Jechałem tu, aby zwiedzić kilka konferencji ze świata krypto. Mianowicie w dniu dzisiejszym zaczyna się Future Blockchain Summit, o którym wspominałem niejednokrotnie na moich kanałach. Według Waszych odpowiedzi na moich social mediach będzie to materiał typu vlogowego z tych oto konferencji. Pokażę Wam, jak to wygląda od środka, jak wygląda w ogóle tutaj życie w Dubaju, ponieważ jak dobrze wiecie niejednokrotnie z moich materiałów, jest to Crypto Hub na świecie. Także pokażę Wam, jak wygląda Future Blockchain Summit. W przyszłym tygodniu jest konferencja Blockchain Live, jedna z większych konferencji, która miała miejsce do tej pory w Moskwie. W tym roku z wiadomych okoliczności przeniosła się również do Zjednoczonych Emiratów. W tym materiale pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda od środka, jak to wyglądają takie konferencje, jak wyglądają stoiska, co możemy tam zobaczyć, dlaczego tutaj jestem. Stawcie lajka, komentarz, suba w komentarzu, jeżeli jesteście ciekawi więcej tego typu materiałów vlogowych ze świata krypto, nie tylko z codziennych aktualizacji oraz update'ów. A tymczasem pokażę Wam drogę na tą konferencję. W tym momencie kieruję się do Dubai Harbor. Zabieram Was w drogę i widzimy się już na miejscu na Future Blockchain Summit. Pozdro. W tym momencie do Dubai Harbor. W tym miejscu mamy piękny widok na część Dubai Marina, którą na pewno każdy z Was dobrze zna, kto orientuje się lub słyszał o Dubaju, że jedna z popularniejszych części. A tymczasem idę do głównego wejścia, aby otrzymać swoją plakietkę, dzięki której będę mógł wejść na konferencję. A teraz pokażę Wam, jak wygląda wejście główne. Tak wygląda wejście główne do Future Blockchain Summit. Mamy tutaj meleksy, które służą do wożenia Was po różnych częściach, ponieważ jest to naprawdę gigantyczne. Uwierzcie mi, byłem na wielu konferencjach w życiu. Ten GITEX Future Blockchain zawsze jest jedną z większych, jak nie największą, jakie kiedykolwiek widziałem. Także wchodzę teraz do środka, wydrukować swój pas i za chwilę się widzimy. Jak widzicie, udało mi się wejść, jestem już w środku Future Blockchain Summit, jestem przy głównym wejściu do hali, w której znajduje się konferencja. Na samym wejściu pokażę Wam na początku klasycznie, jak to jest w świecie krypto, nie może zabraknąć sportowych samochodów. Mamy tutaj McLarena, tutaj można sobie pograć na symulatorach, mamy jakieś tutaj symulatory AMG Falterbach, tutaj mamy kolejny samochód i mamy jakąś firmę, która reklamuje, prawdopodobnie można oczywiście wynająć w niej samochody płacąc kryptowalutami. Tutaj można sobie zobaczyć, jak wygląda ścianka osób, które są sponsorami tego eventu. Między innymi mamy tutaj BitGet, Do Business jest to jedna z firm, która jest tutaj telekomunikacyjna w Emiratach, różnego rodzaju banki, także jest to gigantyczne, tak jak wspomniałem. Na lewo mamy część niezwiązaną z kryptowalutami, z blockchainem, jest tak zwany fintech, natomiast tutaj po prawej stronie znajduje się strefa Future Blockchain Summit, na którą właśnie zmierzam i pokażę Wam dokładnie za chwilę wszystko, jak wyglądają tego typu konferencje. Może spotkamy jakichś znajomych, z którymi będziemy mogli również przeprowadzić jakieś rozmowy i podzielą się z Wami jakimiś słowami wstępu, informacji, jakimiś cennymi radami. Widzimy się za chwilę, zaczynamy Future Blockchain Summit, The Exchange, raz, dwa. Partners, I think, with the best cultures in Flags for those, 10,000 users that are there. Community. Market. Why do we say that? So this is the wallet, right? This is basically an overview of all your fund. And what are the tokens you can have here? Yeah, so basically what you're looking at here is like your portfolios. So we are essentially going to talk about that how These two countries, hand in hand, they are. like the communities on that domain. Bomb $7 empty tents. Pierwszy dzień Future Blockchain Summit pomału dobiega końca. Jak mogliście zauważyć na przerywnikach, które przed chwilą rzucałem, jest tu naprawdę dużo rzeczy, jest bardzo dużo giełd. Natomiast jestem tutaj trzeci raz i powiem Wam szczerze, że w tym roku konferencja ma miejsce w nowej tutaj odsłonie, ponieważ znajdujemy się w tym momencie w Dubai Harbor. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to tutaj część pomiędzy Dubai Marina a JBR. Dla osób, które nie orientują się w Dubaju, są to części tutaj południowe Dubaju. Natomiast wracając do samej konferencji, takie małe podsumowanie, mało jest tak naprawdę projektów, które na poprzednich edycjach były widoczne. Możemy sobie na pewno tutaj uzmysłowić to, że jesteśmy dalej w bear markecie, ponieważ podczas tego typu właśnie eventów, tego typu konferencji jest to najbardziej widoczne. Jeżeli mamy bull run, bardzo dużo nowych projektów wchodzi, bardzo dużo potencjalnie też również scamów jest pokazywanych na tego typu konferencjach. Natomiast w tym momencie widzimy, że jest bear market. Tak naprawdę wszystko funkcjonuje trochę wolniej niż mieliśmy możliwość
zobaczyć to podczas bullrunu. Każdy z Was, kto jest w tym momencie obecny, tak jak wspomniałem niejednokrotnie, jest w tym momencie, w dobrym momencie na rynku. Także dzisiaj myślę, że będzie to na tyle pomału koniec. Wrócę tutaj jeszcze jutro. Mam umówionych kilka ciekawych spotkań. Także wrócę tutaj jeszcze w dniu jutrzejszym. Pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda. Będę miał dla Was bardzo ciekawą tutaj jedną niespodziankę, o której możecie się dowiedzieć już w dniu jutrzejszym. Że myślę, że na dzień dzisiejszy z Future Blockchain Summit będzie to tyle z aktualizacji. Zobaczymy, co będzie w dniu jutrzejszym, ponieważ jest to konferencja, która trwa tutaj 4 dni. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do przyszłych edycji, również link do tej konferencji znajduje się w opisie pod tym materiałem, a tymczasem pożegnam się z Wami na dzień dzisiejszy. Dzięki za dzisiejszy dzień. Widzimy się już jutro. Może jest szansa, że jeszcze pokażę Wam afterparty kilku eventów, które się organizuje, ponieważ na tego typu konferencjach bardzo często same eventy to jest jedna część, ale duża część dzieje się na eventach poza tym, na które nie wszyscy mają możliwość wejścia. Oczywiście ja mam do tego dostęp i mogę Wam to pokazać od środka. Widzimy się prawdopodobnie na kilku eventach również poza głównym eventem, czyli głównymi targami, a tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się oficjalnie w dniu jutrzejszym, a nie oficjalnie dziś wieczorem na jakimś after evencie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Mały off-topic, mogliście widzieć przed chwilą, jak to wygląda właśnie, jeżeli kiedykolwiek będziecie jechali na JTEX-a czy na jakąkolwiek inną konferencję, która odbywa się tutaj w Dubai Harbor albo w World Trade Center. Polecam sobie dobrze rozplanować dzień, ponieważ przeważnie w godzinach 17-18, kiedy tego typu właśnie konferencje się kończą, czekanie na taksówkę potrafi czasem zająć ponad 1,5 godziny. W zeszłym roku czekałem godzinę 40 minut, żeby w ogóle zorganizować taksówkę, także warto przyjść wcześniej i skończyć wcześniej. Dzisiaj udało mi się zorganizować to w 15 minut. Tutaj mały trik ode mnie. Tak jak wspomniałem, widzimy się prawdopodobnie na jakimś after evencie, a tymczasem pokażę Wam jeszcze widok na marinę na zakończenie dzisiejszego dnia. Tak jak wspomniałem wcześniej, wózeczkami golfowymi można sobie przejechać między halami targowymi. Tak wygląda właśnie pełen widok na marinę, Dubai Marina. Ja kieruję się tymczasem do hotelu i widzimy się w dalszych częściach tego vlogu. Drugi dzień Future Blockchain Summit. Za mną znajduje się jedna ze scen, na której są ogłaszane panele oraz prelekcje osób, które są tutaj speakerami. Natomiast w tej części materiału pokażę Wam, jak wygląda sala targowa od środka. Przejdziemy sobie wspólnie przez nią, pokażę jakie są stoiska, tak żebyście mieli dokładny ogląd tego, jak to tutaj wszystko wygląda. Żebyście mogli mieć również świadomość tego, jak takie eventy wyglądają. Zakładam, że część osób jest tego świadoma, natomiast uważam, że jest również duża część osób, które nie są w ogóle świadome tego. Nadal gdzieś jest takie stwierdzenie, że krypto to jest powiedzmy jakiś tam internetowy scam, natomiast musicie zobaczyć jakby skalę tego, co tutaj się dzieje i wtedy być może uważam, że jest to jeden potencjalny czynnik, który będzie w stanie przekonać osoby, żebyście mogli również zobaczyć, że jest to prawdziwy, realny, można tak powiedzieć, biznes oraz ekosystem, który funkcjonuje. Także w tym momencie zabieram Was na krótki spacer po targach. Zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda tutaj od środka. Zaczynamy sobie od sceny The Summit i wyjdziemy sobie główną aleją. Mamy bardzo dużo giełd różnego rodzaju, bardziej znanych, mniej znanych. Na tej edycji konferencji uważam, że najwięcej jest giełd. Mamy również bardzo dużo rozwiązań walletowych. Między innymi tutaj mamy CoinStore, który jest jednym z dostawców usług walletów, jak i hardware wallet, jak i software wallet. Tutaj mamy różnego rodzaju projekty, tak jak wspomniałem już wcześniej. Mamy kolejną scenę. Scen jest chyba 3 lub 4. Także targi są naprawdę spore. Pokażę Wam teraz tutaj po kolei, jak to wygląda. Jest nawet Mastercard. Jest kilka dużych naprawdę graczy, proszę bardzo, kolejna scena. W tym momencie już praktycznie wiele się tutaj nie dzieje, ponieważ jest godzina 17, a targi dobiegają końca. Myślę, że jest to dobry czas, żeby tutaj właśnie się przejść. Całe targi Wam pokazać bez serwy, tak? Tutaj są tak zwane sceny zamknięte dla delegatów, także w zależności od tego, jaki macie rodzaj biletu. Tutaj mamy stoisko Mastercard. Tutaj na horyzoncie widzimy stoisko giełdy BitGet, którą na pewno dobrze znacie z moich materiałów, jak i nie tylko. Tutaj widać kolejna scena, na której zaczyna się już muzyka, ponieważ tak jak wspomniałem, event dobiega końca. Kolejne stoisko giełdy BingX, którą również możecie znać. Przejdźmy sobie teraz tędy. Mamy również Circle, który na pewno kojarzycie, jeżeli jesteście aktywni w świecie krypto. Mamy również blockchain Sui, także jest tutaj naprawdę dużo ciekawych projektów. Nie wiem, czy będzie mnie szczerze powiedziawszy słychać, ponieważ jest tutaj dość głośno. Kolejnym stoiskiem jest również stoisko Binance. Tutaj nie trzeba przedstawiać, spójrzcie sobie, jak to wygląda.
Często na tych stoiskach można wygrać różnego rodzaju nagrody. Kolejne duże stoisko One Inch, jeżeli ktoś nie kojarzy, są to usługi, jest to giełda zdecentralizowana, mają również swój wallet i niedługo będzie wallet hardware. To jest jedno ze stoisk, które jest na pewno warte uwagi. DMCC jest to strefa w Dubaju, która jest odpowiedzialna za wszystkie licencje do świata krypto. Tutaj możecie zobaczyć m.in. jak wygląda Crypto Center w Dubaju. Tego oto tutaj środowiska jest cała wieża, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie na projekty kryptowalutowe. Także tak to tutaj wygląda. Jest tutaj na pewno stoisko, którego również przedstawiać nie muszę. Mianowicie w skład DMCC wchodzi giełda Bybit. Także jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie Bybit, rejestrujcie się, link znajduje się w opisie tego materiału. Idąc dalej, jest tutaj naprawdę jeszcze kilka ciekawych projektów, które wchodzą w skład DMCC. Jest to m.in. TDeFi. Także naprawdę tutaj macie delikatne rozeznanie tematu, jak to wygląda. Naprawdę warto się tutaj pojawić przynajmniej raz w życiu, jeżeli jesteście w tym świecie, zobaczyć jak to wygląda. I przede mną znajduje się wejście główne, z którego wczoraj zaczynaliśmy materiał. Także tak wyglądał tutaj dzisiejszy krótki spacer po Future Blockchain Summit. Szczerze powiedziawszy, za dużo się nie działo, natomiast podsumowanie targów na pewno zrobię w kolejnej części materiału. Teraz zbieram się pomału do wyjścia. To by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o część targową. Jutro już mnie tutaj nie będzie, także w następnej części podzielę się z wami moimi przemyśleniami na temat tej konferencji oraz informacji, które udało mi się tutaj zdobyć. Także widzimy się już wtedy oraz w kolejnych częściach tego materiału. Hello. Good. Witam Was w kolejnej części materiału. Dzisiaj zmierzam na konferencję Blockchain Live. Jeden z większych, jak nie największy rosyjski event, który do tej pory miał miejsce w Moskwie. Przeniósł się w tym momencie do Dubaju. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jestem mega ciekawy, czego tam możemy się spodziewać, co tam będzie, ponieważ jest to nowy event. Pierwszy raz na niego jadę, także zobaczymy, jak to wygląda. Widzimy się na miejscu, a tymczasem pokażę Wam kilka przerywek tutaj z Dubai Downtown. Za mną znajduje się hala, na której są targi. Pokażę Wam za chwilę od środka. Tymczasem pokażę Wam, jak wygląda tutaj. Oczywiście mamy, jak wiadomo, na każdym krypto-evencie muszą być jakieś sportowe fury. Tutaj mamy Rollsa, Kalinana, tutaj mamy jakąś Porszawkę i tutaj jest oczywiście strefa, w której można sobie w przerwach coś zjeść. Natomiast przed nami znajdują się targi. Sam jestem mega ciekawy tego, co możemy zobaczyć na tych targach. Zaraz wchodzę do środka. Pokażę Wam dokładnie z bliska, tam jest, jakie są stoiska. Może znajdę jakieś ciekawe nowe projekty, których tutaj będę poszukiwał. A tymczasem pokażę Wam jeszcze kilka furek, które tutaj są. Zakładam jakaś wypożyczalnia kolejna. Tutaj można kupić samochód 2,25 bitcoina, jeżeli ktoś by chciał. Nie wiem, co to jest za samochód, nawet szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy McLarena. No i wejście główne na konferencję. Zaczynamy konferencję, wchodzę do środka, zabieram Was ze sobą. Słuchajcie, jestem właśnie w środku konferencji Blockchain Live, trochę inaczej niż na konferencji Future Blockchain Summit. To konferencja głównie przeznaczona dla górników, czyli miningu. Nie jest to coś, w czym ja się tutaj dobrze orientuję. Natomiast dzięki temu, że jestem tutaj, miałem możliwość poznać trochę ten świat od środka, także podzielę się tym z Wami również w kolejnych częściach tego materiału, a jeżeli nie, to na moim kanale na Telegramie. Zobaczcie ze mną teraz sami całe targi, które są za mną. Tak jak wspomniałem wcześniej, konferencja jest przeznaczona Blockchain Live głównie z myślą o górnikach. Tutaj znowu dla porównania nie mamy giełd, nie mamy dużo projektów, mamy głównie między innymi dostawców usług miningowych. Tutaj mamy na przykład jednego z dostawców usług Antminer czy jakiejś innej firmy. Mamy kilka projektów mniejszych lub większych, natomiast wszystko, tak jak widzicie, opiera się głównie o mining. Tutaj są różnego rodzaju nagrody do wygrania. Szczerze powiedziawszy, nawet nie brałem w tym udziału. Targi głównie polegają na mining. Nawet są dostawcy z Chin, którzy są w stanie przetransportować te koparki dla Was do Waszego dowolnego miejsca na ziemi. Są usługi cloud miningowe, gdzie możecie kopać tak naprawdę dowolnego miejsca na ziemi, wykupując tylko hash rate'y. Tutaj mamy jakieś kolejne stoisko. To na pewno zupełnie coś nowego. Dla mnie jest to również zupełnie inny świat do tej pory, ponieważ trading to jest jedna rzecz, aczkolwiek mimo wszystko to również pokazuje, jakby te targi pokazały mi,
jaka jest duża ta miningu, ponieważ tak naprawdę gdyby nie minerzy, jakby sieć na Bitcoinie by nie funkcjonowała. Zobaczcie sami, tutaj jest na przykład kolejny pokaz koparek. Są to również technologie, dzięki którym, nie wiem, można ciepło wytwarzane z koparek przekształcić w ciepło do ogrzewania na przykład domu. Tutaj mamy również kolejne maszyny. Coś ciekawego, warto jest zawsze zwiedzać nowe tematy, także podzielę się z Wami na pewno większą ilością informacji. Zobaczcie sami, jak wygląda tutaj taka koparka, na przykład tutaj jest jej cena $12 000, $17 000, tak to tutaj mniej więcej wygląda. Tu jest jedno z dużych stoisk i oczywiście sponsor główny Uminer. Tak jak wspomniałem, jest to na pewno coś nowego również dla mnie, jak i zakładam pewnie dla Was, ponieważ na moim kanale nigdy w życiu nie było ani słowa o miningu, także myślę, że dla Was również może to być coś ciekawego, jak i nowego. Także dajcie znać w komentarzu, czy interesujecie się w ogóle miningiem, czy jest to w ogóle temat dla Was obcy. Jeżeli jest to temat obcy, sam postaram się zgłębić ten temat i będę może mógł w stanie nagrać również materiał na ten temat, także dajcie znać w komentarzu w tym momencie. Za mną znajduje się ścianka, tutaj mamy lokalnych sponsorów. Tak to wygląda na konferencji Blockchain Live. Mam nadzieję, że Wam się podobało ta część. Myślę, że z targów tutaj więcej już informacji oraz materiałów nie będzie, ponieważ nie ma tutaj tak naprawdę nic więcej, co by mnie mogło interesować. Pomału będę zmierzał do wyjścia, później się podzielę z Wami jeszcze podsumowaniem całościowym z tych dwóch eventów, ze wszystkich after eventów. Czekajcie na ostatnią część tego materiału. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i być na bieżąco z moimi codziennymi aktualizacjami. Oraz jeszcze informacja dla osób, które są również nowe, może dzięki temu filmowi na kanale. Podczas mojego pobytu tutaj wynegocjowałem bardzo fajne promocje i warunki, także zostańcie ze mną na stałe, zostawcie na dłużej, zostawcie suba, ponieważ naprawdę uwierzcie mi, że niedługo, co 2-3 tygodnie będą promocje, z których każdy z Was będzie mógł skorzystać oraz dostać bardzo fajne nagrody. Zostańcie ze mną, widzimy się w kolejnych częściach materiału. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia. Tym miłym zachodem słońca kończymy 2 tygodnie konferencji i kryptoeventów, które miały miejsce w Dubaju. Teraz nagrywam dla Was małe podsumowanie. Zaczniemy sobie na początku o Future Blockchain Summit, którego część widzieliście już przed chwilą. Dlaczego tam pojechałem? Jest to moja 3. edycja, na którą pojechałem na tą konferencję. Spodziewałem się po raz kolejny również możliwości znalezienia potencjalnych private sale, pre-sale, którymi mogłem się również z Wami podzielić. Natomiast niestety na tej edycji Future Blockchain Summit nie było znacząco dużo nowych projektów. Zakładam, że jest to głównie spowodowane również tym, że znajdujemy się potencjalnie jeszcze na granicy, już w tym momencie na granicy. Na moment nagrywania filmów w Dubaju była to jeszcze 100% bear market, natomiast w tym momencie znajdujemy się, bym powiedział, na granicy, także z tego wynika również to, że tego typu projekty bardzo ciężko się rozbudowywują. Także to był jeden z powodów, dla których tam pojechałem, natomiast niestety nie udało mi się znaleźć nic wartościowego, z czym mógłbym się z Wami bez najmniejszego problemu podzielić. Kolejną oczywiście rzeczą, aspektem na tych konferencjach był oczywiście networking, ponieważ tak naprawdę bardzo często w tym świecie liczy się po prostu informacja oraz czas, w którym tę informację dostajemy. I bardzo często po prostu wynika to, jak to w świecie bywa, z tego, kogo znasz i do czego masz dostęp. Także to jest też jeden między innymi z powodów, dla których wybieram się relatywnie często na tego typu eventy, co też również widzicie na moich kanałach społecznościowych. Podsumowując, event Future Blockchain Summit w perspektywie ostatnich 3 lat, na których byłem na tym evencie, był to tak naprawdę, myślę, jeden z najsłabszych, aczkolwiek tak jak mówię, pierwszy, na którym byłem, był w pełnym bullrunie, teraz jesteśmy podczas wychodzenia z Bessy, także myślę, że kolejny event będzie naprawdę gruby. Jak również mogliście zobaczyć na moim Instagramie, jeżeli go jeszcze nie obserwujecie w tym momencie, tutaj wyświetli Wam się w narożniku link, także zaobserwujcie. Dodałem zdjęcie z biura giełdy Bybit, w którym byłem i również, jak dobrze już wiecie, ponieważ ten materiał ma miejsce po tych eventach w Dubaju, wynegocjowałem bardzo fajne warunki oraz promocje dla Was, dla użytkowników społeczności Decryptocline. W tym momencie jesteśmy już po jednym takim evencie, gdzie do wygrania był m.in. iPhone 15, natomiast niedługo będą przychodziły nowe kampanie. Także jeżeli jesteś tutaj nowy, witam Cię serdecznie, zostaw lajka, suba oraz komentarz i pamiętaj, aby obserwować na bieżąco, ponieważ niedługo będą naprawdę bardzo fajne eventy, szczególnie dla nowych osób takich jak Ty, gdzie będziesz mógł wygrać m.in. na przykład iPhone 15, PlayStation 5, AirPodsy i zgarnąć bardzo fajny bonus na start. Dodatkowo zostajesz członkiem społeczności tradingowej Decryptocline, dzięki czemu relatywnie szybko i łatwo jesteś w stanie nauczyć się tego, co wszyscy tutaj robimy, czyli krypto oraz tradingu. Rejestrujcie się, link znajduje się w opisie do giełdy Bybit. Na ten moment ponad $30 000 bonusu na start oraz airdropy USDT. Przechodząc płynnie do eventu, który był dla mnie dość ciekawym zaskoczeniem. Mowa tutaj oczywiście o evencie Blockchain
Live. To zaskoczenie pozytywne, ponieważ okazało się, że Blockchain Live jest to konferencja głównie przeznaczona dla minerów oraz dla górników. Także jest to dla mnie osobiście nowy temat. Wiem, że u mnie w społeczności są osoby, które się tym zajmują, ponieważ bardzo często również na live'ach się takie osoby pojawiają. Jeżeli oglądasz ten materiał, to pozdrawiam Cię gorąco. Dla mnie osobiście był to bardzo ciekawy temat, który zacząłem od tego czasu zgłębiać. Ciekawostek m.in. z tego świata miningowego, które się dowiedziałem, z którymi mogę się z Wami podzielić, jest to m.in. to, że duża część kopalni znajduje się m.in. właśnie w Rosji, ponieważ wynika to relatywnie z taniego prądu. W tym biznesie liczy się po prostu tani prąd. Jeżeli macie tani prąd, jest to po prostu opłacalne. Natomiast druga ciekawa rzecz, bardzo duża część dużych farm, również kopalni krypto, wynosi się do Afryki. Między innymi powstają duże, ogromne mining facilities, które mają miejsce i są pobudowane między innymi w Etiopii. Kopalnie kontenerowe, kopalnie chłodzone cieczą. Także jeżeli jest to dla Was ciekawe, również dajcie znać w komentarzu pod tym materiałem. Jeżeli temat miningu jest dla Was ciekawy, postaram się nagrać jakiś materiał również z mojej strony na ten temat. Bardzo ważne w tego typu aspektach, jeżeli ktoś się wybiera na tego typu konferencje, czy jest to konferencja krypto, czy jest to konferencja tradingowa, polecam każdemu gorąco brać udział w różnego rodzaju after eventach oraz after party. Szczególnie, że często one są po prostu organizowane albo są zamknięte, takie na których ja byłem kilkukrotnie, są również często płatne. Także polecam zainwestować parę groszy jeszcze powiedzmy w dodatkowy after event, natomiast jeżeli chodzi o aspekt networkingowy, odda Wam to w przyszłości co najmniej kilkukrotnie. Jestem tego pewien, sam w to mocno inwestuję, co też zresztą dobrze wiecie. Mam nadzieję, że podobał się tego typu krótki materiał vlogowy. Jeżeli tak, również dajcie znać w komentarzu i dajcie mi znać również, czy chcecie w przyszłości również tego typu materiały, które będą nie tylko związane z tradingiem, nie tylko związane z edukacją krypto. Krótko mówiąc, nie tylko materiały z wykresem, tylko również materiały bardziej, bym powiedział, lifestyle'owe. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych aktualizacjach na kanale CryptoCline, na kolejnych live'ach i w kolejnych, mam nadzieję, materiałach vlogowo-lifestyle'owych, jeżeli również będziecie tego chcieli. Pozdrawiam Was gorąco, życzę Wam udanego dnia i widzimy się w kolejnych aktualizacjach na kanale.